Dawaj, A słuchaj, najpierw przekop tu. Poczekaj, nie go pobijesz, biała jest. Czy ja cię odkopię? Nie, już tego kurwa nie odkopuj. Ostrożnie, kurwa, weź. Z góry ci ziemię wezmę tylko. Ja ci zaraz wezmę. Jest następne. O, napis. To cały. Ciekawenka. Tu jest czarna jeszcze, czekajcie. Tu był jeszcze garnek, było szkło. I'm living so far from home, and I'm staying here all alone. I'm walking. I tu pewnie, gdzie pani by tu szpadlem nie ruszyła, to tu się wykąpią kolejne nagrobki i kolejne płyty. To, co nie ukradli, to wszystko jest tu w ziemi. A tu podjeżdżali, tu była droga, brali te nagrobki. Te nagrobki wyjechały na cmentarze, one gdzieś są. Te płyty właśnie wyrywali po to, czarne, zostały tu tylko stłuczone. Wie pani dlaczego? Bo nie wybijali, widać jak młotkiem wybijali, nieśli do kamieniarza, kamieniarz obracał je na drugą stronę i na tym pisał polskie nazwiska na polskie tablice. Wszystkie krzyże granitowe, to pan taki 20 czy 30 lat temu mi opowiadał, jak oni osobiście, jako tacy młodzi tu przyjechali, no młodzież taka, wycinali, wyrywali co się da i sprzedawali kamieniarzowi na kafelki do łazienek, bo to był czarny granit, czy czarny marmur, oni to cięli i kafelkarz to ciął i robią z tego kafelki. I tak się tu tyle ocalało. Tutaj przychodzę jak do takiego zabytkowego starego muzeum, oczywiście z poszanowaniem wszystkich tych mogił, tych ludzi, bo wiadomo, tu wszędzie były groby. Ale przede wszystkim to tu zostały te kamienie, które są naprawdę piękne i warto, żeby one ocalały. Tutaj się nie dało, proszę panią, wejść, bo tu było drzewo na drzewie. W tej chwili tylko zostały korzonki tych większych, bo jest systematycznie usuwane, co się da. Właśnie zaczęłyśmy od tego, że zostały wycięte drzewa, które wrastały w nagrobki, rosły w obrębie grobów, na granitowych płytach, wewnątrz kaplicy. Rozsadzały korzeniami wszystko to, co jeszcze zostało. Pomogli w tym właśnie nasi najbliżsi, nasi przyjaciele, bez których nie udałoby się tego zrobić, bo rosło tutaj ponad 100 drzew. My później zaczęliśmy porządkować ten teren, usuwać śmieci i wtedy zobaczyłyśmy, że cały czas trafiamy na fragmenty płyt, na fragmenty nagrobków. Zaczęłyśmy to wszystko podnosić, ustawiać. Praktycznie przez całe te 70 lat po wojnie nikt nie zajmował się tym terenem, ani mieszkańcy, ani władze. Cały teren wyglądał jak las. Poza tym otwarte kwatery rodzinne były wspaniałym miejscem na wyrzucanie śmieci, z czego korzystali tutaj sąsiadujący z cmentarzem ludzie. I właśnie ten teren w 2015 roku gmina postanowiła wystawić na sprzedaż. Chcieli moim zdaniem pozbyć się problemu właśnie otwartych grobów, miejsca, które straszyło. Postanowiliśmy kupić ten teren, żeby móc się nim zaopiekować. Szczególnie, że dowiedzieliśmy się, że pojawił się inwestor, który zamierzał nabyć cmentarz i sąsiadujące z nim ruiny kościoła. Baliśmy się, że może po prostu uprzątnąć ten teren, że może ślad nie zostać po cmentarzu żaden. Stanęłyśmy do przetargu, udało się go wygrać, byłyśmy mocno zdesperowane i od tamtego czasu praktycznie cmentarz stał się częścią naszej codzienności. Spędzamy tu wiele czasu wolnego i próbujemy przywracać wygląd i godność temu miejscu, bo uważamy, iż należy się cmentarzowi, na którym spoczywają ludzie, którzy budowali tą wieś i okoliczne miejscowości, należy się szacunek i godne traktowanie.
Tam mamy A czaszki, one tutaj są buty. i tu są buty widać. Tylko że wojskowe i jakby były jedne na drugich. To są po prostu drzewa te, które tu wycinaliśmy i z nich zrobiliśmy po prostu zakrycie, ale może kiedyś znajdzie się jakiś kamieniarz, który będzie chciał podarować nam płyty, którymi można by przykryć te grobowce. Jedna z tych płyt została wyciągnięta, ta druga, traktorem wyszarpana przez ogrodzenie i pan sobie położył na szambie, zakrył sobie szambo przydomowe tą płytą. A druga jest, wpadła po prostu do środka, się ześlizgnęła i znajduje się w grobowcu, więc może kiedyś uda się ją po prostu wyciągnąć. To tylko tutaj widać, jak kiedyś to był początek, jak zaczynali w ogóle ten remont tej kaplicy, w ogóle czyszczenia tego placu wokół. Zaczęło się odczyszczenie, to No. nie wiadomo było, że Gdzie co jest, nie? Nikt nie wierzył, że można było to odnowić, dobudować. Przecież tej jednej części nie było praktycznie wcale nigdzie. Tu były takie braki z cegieł wyłupane, bo to deszcz i pogoda zrobiła swoje. No i tak pomału wszyscy razem, wspólnie, w wielkim wyrzeczeniu czasu, który ten czas można było poświęcić na co innego, myśmy poświęcili tu na remont tej kaplicy i że ta kaplica wyglądała jak teraz wygląda, a nie jak wyglądała kiedyś. To były takie duże ubytki, że to nikt się nie chciał tego pobrać i w ogóle tego robić, nie robić przy tym. Wszyscy razem pracowaliśmy, wszyscy razem, jak to się nawzajem się wspieraliśmy, żeby to zrobić i żeby to miało jakiś wygląd. I wygląd ma teraz jaki ma. Jak to zaczyna się składać w jakąś całość, to zaczyna być bardzo ciekawe, że konkretnie już nie jest to zwykła potłuczona kamienna płyta, tylko na przykład kobieta, matka, bo pisze jest matka, córka, siostra, czy tam jeszcze ktoś. To ten cmentarz przypomina losy cmentarzy naszych pozostawione na wschodzie. Gdyby przyjrzeć się temu zniszczeniu, co tu jest, to trudno się dziwić, że tam nasze cmentarze wyglądają tak samo. Ludzie stamtąd też musieli opuścić domy i zostawić to wszystko, nie? Warto, żeby to ocalało, żeby to było. ale ludzie tego nie rozumieją, bo doszukują się jakiegoś dna, a co wy z tego macie, a jakie korzyści. Ja wiem, jaką mam korzyść, mam satysfakcję z tego, że robię coś nie dla siebie. Ja mówię, to ma być dla wszystkich, to jest wspólne dziedzictwo, a że ma właściciela, to znaczy, że ma kogoś, kto się chce tym zająć i chce poświęcić się temu miejscu, a powinni korzystać z tego jednak wszyscy. No.